Cześć, cześć, witajcie, z tej strony Anika, a w dzisiejszym filmiku chciałabym Wam pokazać takie bolereczko ze zdjęć. Nazwałam go sylwestrowe, karnawałowe, ponieważ właśnie postanowiłam wpleść tutaj taką błyszczącą się niteczkę. Słuchajcie, z czego jest zrobione? Tak jak widzicie, zrobione jest z firmy tutaj Drops Alpaca Silk. Brushed Alpaca Silk, kolor numer 3. Jest to mieszanka alpaki i jedwabiu i do tego połączyłam sobie taką świecącą właśnie niteczkę. Ta niteczka jest tutaj firmy Lurex do wplatania, ciemne srebro, zakupiona na kokonki. Słuchajcie, no genialny pomysł, po prostu niteczka świetnie mi przylega tutaj do tej alpaki, fajnie się ze sobą to przerabia, a w dodatku uzyskałam taki efekt, o który mi właśnie chodziło, świecącego się bolereczka. Słuchajcie, jest to bardzo wydajne tak naprawdę, ponieważ tutaj jeden motek ma aż 800 metrów, ja zużyłam tutaj 5 motków Brushed Alpaca Silk, więc jedna taka nić mi po prostu wystarczyła. Ja również planuję sobie zrobić takie wolerko czarne. Tutaj mam taki kolor troszeczkę brązowy, troszeczkę taki wpadający może w szary. Natomiast marzy mi się czarny, bo oczywiście znalazłam również czarną nić. Jeszcze tylko muszę zakupić sobie tutaj motek tej włóczki. Oczywiście możecie sobie dowolnie wybierać włóczkę, którą chcecie. Ponieważ korzystałam z promocji Party Alpaca, to troszeczkę sobie nakupiłam tych włóczek i skorzystałam właśnie z oferty i w tym momencie po prostu mam naprawdę niedrogie bolerko. Słuchajcie, jeśli chodzi o przerabianie wzoru, to ja całość bolerka będę przerabiała szydełkiem numer 5, ściągacze będę robiła numer 4,5. Wzór jest dosyć prosty, bardzo łatwy. Też skupiłam się na tym, żeby on nie był taki rozciągliwy, czyli w tą stronę jest w miarę stabilny. I tak naprawdę pokazuję Wam również moje bolerko po wypraniu, bo tak ostatnio stwierdziłam, że będę pokazywała, jak wyglądają bolerka po wypraniu, jak się zachowują, ewentualnie czy się właśnie rozciągnęły. Więc tak, tutaj na długość on się nie rozciągnął. Natomiast jeżeli chodzi o szerokość, naprawdę troszeczkę. To też zależy od tego, jak sobie suszycie, bo wiadomo, wszystkie takie wełniane rzeczy trzeba nie brać ręcznie, jak najmniej właśnie wirować, wykręcać i należąco. Aczkolwiek ja chciałam, żeby mi się troszeczkę wydłużyć, bo na początku zrobił mi się troszeczkę krótszy, natomiast po wypraniu po prostu mi się troszeczkę ułożył i już jest super. Poza tym tak samo po wypraniu, wiadomo, każdy sweterek tak naprawdę nabiera miękkości i tak jak u mnie właśnie ta Brushed Alpaca po prostu zrobiła się mięciutka, fajna i te włoski się równomiernie ułożyły, więc zachęcam Was do wyprania po zrobieniu sweterka, żeby sweter się po prostu ułożył i odpoczął, tak jak to mówię. Słuchajcie, projekt tego bolerka jest naprawdę bardzo prosty. Ja go robię z prostokąta. Wiem, że właśnie takie bolerka czy kardigany stały się właśnie modne, robienie z prostokąta. Natomiast ja go robię troszeczkę inaczej niż w typowych takich wzorach, które pewnie już widzieliście. Będzie troszeczkę inaczej robione. Ma być po prostu taki zakrywający ramionka do sukienki, do bluzeczki, do czegokolwiek sobie po prostu wymarzycie. Więc on nie ma zbyt dużo tutaj nam zakrywać. On ma być taki delikatny i do tego właśnie połyskujący. Więc jeżeli Wam się podoba takie rozwiązanie bolerka i chcielibyście takie mieć, to oczywiście Was serdecznie zapraszam na filmek i oczywiście bardzo Wam dziękuję za oglądanie moich filmików, wspieranie, subskrypcje, lajki, komentarze. Uwielbiam, jak po prostu zostawiacie po sobie ślad. Także już zapraszam Was po prostu na filmik, a jeśli chodzi o rozmiary, jak sobie dopasować, to w trakcie robienia tego bolerka będę Wam mówiła, na co trzeba po prostu zwrócić uwagę, jeżeli chcemy sobie zrobić większe czy mniejsze. Dobra, no to zaczynamy. Zanim Wam pokażę, jak będziemy przerabiać sobie wzórek, ja już przygotowałam sobie taki pierwszy panel na to nasze bolerko, żeby właśnie pokazać Wam, jak on już wygląda i żeby być do przodu trochę z robotą. Słuchajcie, no tak to właśnie wygląda. To jest taki zwykły prostokąt. Bolerko robione właśnie z prostokąta. Stało się to dosyć modne. Ja troszeczkę inaczej będę je wykańczać i troszeczkę inaczej przerabiać. Więc dlatego chciałam Wam pokazać właśnie taką pierwszą część tego etapu bolerka. Ja Wam zaraz wytłumaczę, jak robić wzór. Tu mam przygotowane moje włóczki, natomiast ja zdecydowałam, że pokażę Wam też na innej włóczce, ponieważ ta jest właśnie taka puszysta i tak naprawdę czasami nie widać, gdzie się wbić, zwłaszcza tutaj na kamerce byłby pewnie problem, aczkolwiek ta srebrna tutaj właśnie niteczka, ona mi bardzo pomagała przy wbijaniu się, tak naprawdę przez to, że się właśnie błyszczała, widziałam właśnie, gdzie mam się tutaj wbić, w które oczko. Słuchajcie, jeśli chodzi o mój panel, to tutaj mój ten prostokącik, w tym momencie tutaj długość
jest około 35 cm. Moje bolorko będzie raczej krótkie, więc dlatego jest tutaj dopiero 35 cm. Jeszcze będziemy wykańczać dookoła takim ściągaczem, więc ono jeszcze troszeczkę będzie dłuższe, ale cel był taki, żeby właśnie było krótkie. Natomiast jeżeli chodzi właściwie o długość tutaj, to ja mam około 75 do 80 cm, ponieważ to się troszeczkę jeszcze tutaj rozciąga. W tą stronę troszeczkę mniej, bardziej w tą, więc po prostu lepiej sobie troszeczkę zrobić taki dopasowany niż większy, bo może jeszcze nam troszeczkę się rozciągnąć, zwłaszcza jeszcze po wypraniu. Jeśli chodzi o tą długość, jak to sobie zwymiarować? Ja sobie przyjęłam, że to będzie mniej więcej od łokcia do łokcia, tutaj od tej części przez właśnie całe ciałko do drugiej części około 80 cm. Mówię mniej więcej, bo to wiadomo, czasami nam się właśnie robótka zwęża. I tak sobie przyjęłam, że mniej więcej właśnie taką długość potrzebuję, ponieważ reszta, cała część będzie jeszcze wykańczana rękawki właśnie ściągaczem. Natomiast jeśli chodzi, słuchajcie, o właśnie sam wzór. Wzór jest bardzo prosty, naprawdę. Chciałam bardziej wyeksponować tutaj takie ładne warkoczyki. On też nie do końca się właśnie tak rozciąga, dlatego może jest troszeczkę pracochłonny, bo dłużej trzeba go robić, ale dzięki temu to bolerko nam się tak nie będzie rozciągało, ponieważ przy tych właśnie włóczkach takich lekkich, typu właśnie ten brasz alpaka, wszystkiego rodzaju włóczki, jeżeli byśmy robili ściągaczowo takie wzory, to jeszcze dodatkowo by nam się rozciągnęły. Więc ja tutaj skorzystałam z prostego wzoru w tym właśnie celu, żeby się do końca jeszcze mi tak nie rozciągał. Słuchajcie, czyli co? Zabieramy się za pracę. Ja Wam również pokażę, jak robię na tym wzorku, ale będzie jeszcze na drugiej włóczce, w razie czego, gdybyście po prostu nie widzieli na kamerce, jak się tutaj wbijać. No to co? Zaczynamy. Czyli tak, bierzemy sobie naszą włóczkę, łączymy sobie ze sobą już tutaj dwie niteczki, w zależności czy też robicie sobie taką błyszczącą, ale uważam, że warto, naprawdę fajnie to wygląda. I pokażemy Wam teraz, jak zrobić wzorek. Oczywiście zaczynamy sobie od pętelki podstawowej, w ten sposób i będziemy nabierać oczko łańcuszka. Jeśli chodzi o wymiarowanie w ogóle, ile tych oczek nabrać, to od razu mówię, że trzeba sobie przerobić próbkę, bo wiadomo, każdy inaczej przerabia, każdy inaczej potrzebuje. Ja na ten całą długość tego mojego bolerka nabrałam 130 oczek, ale pomimo, że ja nabrałam te 130 oczek, to początkowo miałam właśnie dłuższą tą długość, czyli po prostu ona po przerabianiu się jeszcze troszeczkę skraca, więc doradzam sobie przerobić przynajmniej 10 rzędów, żeby tak naprawdę już poznać tą prawdziwą długość i wtedy, kiedy będziemy już wiedzieć na przykład przy nabraniu 20 oczek, ile nam zajmuje centymetrów, odpowiednio sobie po prostu przemnożyć, ile potrzebujemy tych oczek. Więc tak, ja nabrałam sobie 130, ale to jest moja próbeczka, bo już mam przygotowany pierwszy panelik, więc nabiorę sobie po prostu tutaj kilka, 15-20, żeby po prostu tylko Wam pokazać, jak to będzie wyglądało. Oczywiście robimy poziomo, w ten sposób, więc ta ilość oczek musi być nabrana odpowiednia, tak jak mówiłam, od mniej więcej łokcia do łokcia, taka długość. Czyli tak, ja sobie nabieram tutaj kilka, raz, dwa, trzy, cztery, 5, 6, tak jak mówię, nabiorę tylko kilka, 7, 8, 9, 10. Słuchajcie, tak jak mówię, ja robię tutaj szydełkiem numer 5. Jak chcecie, możecie zrobić większym. Tutaj producent zalecał 5. Możecie się pokusić nawet o większe. I też trzeba przelabiać to w miarę luźno. Nie zaciągać sobie tych oczek, żeby właśnie nie zmniejszać sobie robótki. Tutaj też przy tym wzorku nie do końca zawsze widać te oczka końcowe zwłaszcza, więc warto sobie od razu przygotować markery i znaczyć od razu końce. No bo możemy się pogubić tutaj w oczkach i później się okaże, że mamy trapez zamiast prostokąta. Dobrze, słuchajcie, ja mam nabraną dowolną tutaj liczbę oczek. Oczywiście zaczynamy tak, że pomijamy sobie to pierwsze oczko, bądź po prostu robimy sobie dodatkowe oczko, żeby się właśnie wbić w to przedostatnie oczko. I ja sobie odwracam ten łańcuszek i wyszukuję sobie jak zwykle tutaj takiej tylnej pętelki. Tak jak mówię, w tym wzorku może słabo widać, ale na innej włóczce Wam również pokażę i to już będzie widać. Ta srebrna niteczka mi tutaj bardzo pomaga, ona się tutaj mieni, więc tak naprawdę ja tutaj to widzę. Czyli będziemy sobie robić, słuchajcie, zwykłe oczka ścisłe nawijane. Po prostu cały wzór to są oczka ścisłe nawijane, ale będziemy się wbijać w pierwszą taką pętelkę. Tutaj jeszcze jej nie widać, więc po prostu musimy sobie przerobić zwykły łańcuszek, cały łańcuszek właśnie w tylną pęteleczkę, zwykłymi tutaj oczkami ścisłymi nawijanymi. Robimy sobie luźno, w ten sposób
Przerabiamy sobie całe oczka. Miałam tutaj niewiele, więc mogę przerobię sobie tutaj z Wami. Tak jak mówię, na początku właśnie będzie ciężko tutaj rozpoznać, gdzie są te oczka, ale później już będzie naprawdę bardzo łatwo. I mam tutaj jeszcze 2 oczka do przerobienia. I ostatnie. I mam już taki pierwszy początkowy łańcuszek, zaczynający. I od tego momentu właśnie już będę sobie robiła wzorek. Czyli tak jak mówiłam, wzorek jest to zwykłe oczka ścisłe nawijane, ale wbijane właśnie w tylną pęteleczkę, w przednią pęteleczkę. Dzięki temu ten wzór jest właśnie taki bardziej stabilny, on się tak nie rozciąga. Czyli tak, odwracamy sobie robótkę, robimy oczko dodatkowe. Nie powiedziałam, zawsze na końcu będziemy robić oczko dodatkowe, takie boczne, przejściowe, które nie jest wliczane do wzoru. I tu od razu ładnie, ja już tutaj widzę, widzicie, świeci mi się ta pierwsza pętelka. Ona to jest taka pętelka, która tak naprawdę w ogóle nie wchodzi w skład łańcuszka, bo jak tutaj sobie popatrzycie, jest taki ładny cały łańcuszek z 2 pętelek, a jak przewrócicie na tą stronę, to pierwsza nam się tutaj świeci ta pętelka. I właśnie o tą pętelkę chodzi cały czas, żeby się wbijać w taką pierwszą pętelkę. Czyli robimy sobie narzut i wbijamy się tutaj w tą pęteleczkę, przekładamy przez nią, przekładamy sobie jeszcze przez 2. Czyli cały czas to samo. I znowu narzut, szukamy tej pierwszej pęteleczki, przekładamy i przez 2. Narzut, przekładamy i przez 2. I tak jak mówię, tutaj ta srebrna nitka mi naprawdę pomaga, bo po prostu mi się świeci i widzę, gdzie ona jest. Natomiast przy przerabianiu właśnie bez tej niteczki, no wiadomo, też się udaje, ale przy ciemnych kolorkach już jest tutaj gorzej to wyłapać. Czyli tak, ja sobie przerabiam tutaj do końca moje kilka oczek, cały czas w ten sposób. I jestem już tutaj przy ostatnim oczku. Wiem, że nie widać, ale mam tu ostatnie oczko i ostatnie oczko zawsze przerabiamy sobie całe, czyli nie wyszukujemy żadnej pierwszej pętelki, bo tak naprawdę tutaj jej w ogóle prawie nie widać. Jest to oczko takie tutaj początkowe, więc ciężko byłoby nam je tutaj uchwycić, więc wbijamy się w całe oczko w ten sposób. I przekładamy. I znowu robimy sobie oczko początkowe i odwracamy robótkę. I tak jak mówię, przerabiamy cały czas tak samo. Znowu tutaj widzę sobie tą pęteleczkę, czyli narzut i przerabiam sobie pierwszą pętelkę. I słuchajcie, po przerobieniu właśnie tej pierwszej pętelki dobrze jest sobie ją zaznaczyć. W tym momencie całe takie nasze oczko jakimś makerem, bo uwierzcie mi, ciężko będzie ją później Wam, jak będziecie wracać, uchwycić. Jest to jednak włóczka dosyć taka właśnie uciążliwa przy pracy, więc lepiej sobie ją po prostu ułatwiać. I słuchajcie, cały czas robimy tak samo, czyli przerabiamy sobie pierwszą pęteleczkę w ten sposób. Przez najbliższe tutaj moje oczka. Jeszcze mi zostało tutaj 3 oczka i trzecie również takie końcowe przerabiam sobie całe, czyli mam tu jeszcze jedno i ostatnie jest tu takie oczko. Ja sobie oczywiście markerem nie zaznaczyłam, no już mniej więcej kojarzę te oczka, ale tak naprawdę zaznaczenie bardzo ułatwia. Jeżeli będziecie mieć te markery, to po prostu nie będziecie myśleć, gdzie jest to oczko i nie pogubicie się. Jeśli robicie dobrze ten wzór, to będzie właśnie Wam się układał taki wzór warkoczy. Wszystkich tutaj w rzędzie. Jeżeli coś się źle wbijecie, to zobaczycie, że tego warkoczyka po prostu nie ma. I znowu oczko do góry jedno, przekładamy i znowu mamy tutaj nasze pierwsze oczko. Czyli tak naprawdę cały czas i na prawej, i na lewej stronie pracujemy tak samo. Ja chciałam, żeby to było bardziej takie dwustronne bolerko. Fajnie, bo nawet łączenia tych nitek też tak nie widać, bo wiadomo, to jest tak napuszona tutaj ta włóczka, więc nawet jeżeli się pomylicie, która strona prawa, lewa, gdzie doczepiacie, tego po prostu nie będzie widać. Ja też myślałam, że to tak muszę już wyznaczać prawą, lewą, ale tak naprawdę po doczepianiu włóczek już nie widzę, gdzie są te włóczki. Tak te pętelki się wplątały, że po prostu nawet tego nie widać.
I cały czas, słuchajcie, robimy tak samo. Tutaj mam właśnie zaznaczone ostatnie oczko, żeby się wbijać. Pierwsze oczko zaczynamy zawsze od pierwszej tutaj pętelki, nie od całego oczka, tylko tak samo jak wzorek. I jak będziecie właśnie robić taką próbkę, zróbcie sobie kilka takich rzędów, dopiero ją zmierzcie i spatrzcie, ile właśnie centymetrów Wam zajęła taka próbeczka. Jeżeli będzie zbyt mała tutaj przerobiony, to ona nie da Wam takiej rzeczywistej wielkości docelowej, bo wzór się troszeczkę będzie jeszcze zwężał. Tak jak ja tutaj na razie mam 7 cm, 7 cm to było moje około chyba tam 10 oczek. I tak mniej więcej trzeba będzie właśnie sobie przemnożyć. U mnie 130 oczek właśnie dało tą długość około 80-75, w zależności jak się tutaj ten sweterek ułoży. I to jest, słuchajcie, pierwszy wzór na cały ten panel. Tak robimy sobie ten panel właśnie o podobnych takich wymiarach jak ja, bądź właśnie według swojego uznania. A w ten sposób będzie właśnie wyglądał nasz taki wzorek. A ja, ponieważ już mam przerobioną tą pierwszą część, nadrobiłam trochę roboty, więc od razu już Wam pokażę, jak będziemy sobie wykończać dalej ten panel. Aha, no nie, jeszcze Wam obiecałam, że pokażę Wam na innej włóczce, więc już Wam jeszcze raz pokazuję. Tu mam taką zwykłą włóczkę i pokażę Wam teraz właśnie, o co chodzi z tym wzorem. Czyli tak jak mówiłam, zaczynamy sobie od pętelki. Ja sobie robię tak pętelkę, być może macie swoje sposoby. Zaciągamy sobie i robimy kilka oczek zwykłych. W ten sposób. Tutaj dla przykładu właśnie też zrobię tylko kilka. I oczywiście wbijamy się znowu w tą pętelkę, nie tą pierwszą, tylko tą drugą tutaj od końca. Czyli tą sobie zostawiamy jako oczko brzegowe. I tak jak mówiłam, przy odwróceniu tutaj będzie widać taką pęteleczkę. Tą i chodzi nam o wbijanie się o tą pętelkę. Czyli tak, przekładamy sobie i przerabiamy sobie. Ja mam tutaj chyba trochę za duże szydełko do tej włóczki, ale może mi się tutaj uda. Cały czas w tylną pętelkę i przekładamy sobie oczka ścisłe nawijane z narzutem. W ten sposób. Ostatnie oczko i przekładamy. I właśnie tutaj już będzie lepiej widać, czyli robię sobie oczko, o którą pętelkę chodziło. No właśnie tutaj o tą. Czyli tak, jak sobie postawimy tak do góry, to widzimy, że mamy tutaj cały łańcuszek, a chodzi nam o tą pierwszą pęteleczkę, czyli tutaj. W ten sposób, przerabiając prawą, lewą stronę cały czas pierwszą pęteleczkę. I dopiero kiedy widzimy te warkoczyki układające się, to wiemy, że robiliśmy dobrze. Mam nadzieję, że teraz to miarę widać, o którą pętelkę tutaj chodziło. No tak naprawdę też przy tamtych włóczkach, przy tamtym wzorze, jak się pomylimy, to też nie do końca tam widać, bo to jest tak po prostu tych puszków, meszków tam jest tyle, że ktoś by musiał się wpatrywać, że coś tam pogubiliśmy. Czyli tak, i znowu sobie odwracam i to samo robię sobie tutaj, tak? Czyli w pierwszą pęteleczkę. No dobra, myślę, że to wystarczy, taki pokaz innej włóczki i zabieramy się teraz już za dalszą część mojego bolerka. Słuchajcie, w następnej kolejności będziemy sobie wykończać rękawek, dokładnie będziemy robić ściągacz i tutaj właśnie już przerobiłam jeden, żeby pokazać Wam, jak to będzie wyglądało. Będziemy go sobie przerabiać na prawej stronie, czyli tu w środeczku jest lewa, tu mamy sobie prawą stronę i będziemy sobie robić tutaj dookoła. Ja sobie ten ściągacz zrobiłam na 15 cm, jeszcze nie zakończałam, ponieważ przerobię drugi i dopiero przymierzę i zobaczę, czy po prostu będę chciała dłuższy, czy nie. Jest to oczywiście bardzo prosty do zrobienia, będziemy sobie go tutaj łączyć razem ze sobą dwa końce, czyli tak, ta strona jest gotowa. Z tej strony, tu mam lewą stronę, układamy sobie tak panel w ten sposób i będziemy tutaj sobie łączyć ze sobą dwa właśnie rogi. Już pokazuję, jak będziemy to robić. Oczywiście ja przerabiam sobie jeszcze dookoła tutaj łańcuszkiem, żeby sobie ładnie wykończyć. Czyli tak, tu mam kamerkę na powiększeniu, zaraz połączę się na pomniejszeniu. Zaczynam sobie od tej krawędzi, czyli tak naprawdę jestem na prawej stronie i będę sobie szła zgodnie ze wskazówkami zegara, czyli od tej strony. Czyli tak, jestem w tym miejscu, co pokazywałam. W tym momencie biorę sobie szydełko mniejsze, 4 mm, żeby mi się po prostu lepiej było przebijać. Robię sobie pętelkę podstawową w ten sposób
troszeczkę sobie ją zmniejszam i przebijam się tutaj w pierwsze takie oczko, które tutaj widzicie na końcu. Jakiekolwiek pierwsze oczko. Wbijamy sobie szydełko i przekładamy sobie nasze oczko. Jeszcze sobie je zmniejszając. Przekładam sobie przez to oczko i robię sobie taką pierwsze oczko łańcuszka. Słuchajcie, teraz będziemy pracować na łańcuszku. Kto już robił moje sweterki, to wie. Kto nie, no to już wytłumaczę. Tu mam pierwsze oczko. Następnie będę przebijała się tutaj w te oczka. Tutaj co widzicie, to pierwsze może jest takie nieładne. I przerabiała sobie taki łańcuszek. W ten sposób. Mam drugie oczko. Następnie znowu przebiję się tutaj, zahaczając tutaj w takie oczka łańcuszka, w te pierwsze, które tutaj widać. I znowu zrobię sobie oczko łańcuszka. I tak sobie będę pracowała do końca, cały czas wyciągając tutaj pętelkę z tego mojego łańcuszka. Za każdym razem staram się wbijać mniej więcej w te same miejsca, w ten sposób, robić w miarę też luźno. To znaczy, tak naprawdę to też chodzi o to, żeby ten rękawek się nam tutaj troszeczkę zawęził, ponieważ ta szerokość, wiadomo, ona może być za szeroka na rękaw i dzięki temu, że my będziemy się wbijać tylko tutaj w te łańcuszki, on się nam troszeczkę zawęzi. Właśnie u mnie akurat wyszło idealnie. Tak jak mówiłam, tutaj ta długość tego z panelu miała 35 cm. I po wbijaniu się tutaj w te poszczególne właśnie oczka, robieniu łańcuszka, tak naprawdę rękawek mi się po prostu tak zawęził, że jest wręcz idealny. Czyli po prostu już nie musiałam żadnych robić zmniejszeń, czy właśnie poprawiać wzór. Jeżeli Wy robicie sobie dłuższy panel i chcecie po prostu dłuższe mieć bolerko, to trzeba będzie sobie po prostu dostosować pod siebie w taki sposób, że na przykład jak już będziemy robić wzór, przerobić sobie dwa oczka razem, żeby jeszcze bardziej sobie zagęścić. Na razie ja robię w taki sposób, że właśnie tak jak widzicie, wbijam się tutaj w każde takie oczko, które miałam tutaj oczko łańcuszka, wziąć sobie trzeba właśnie mniejsze szydełko i przerabiam sobie taki łańcuszek. W ten sposób. Tak naprawdę, tak jak już tutaj widzicie, on się zaczyna lekko ściągać, już się ładnie tutaj formuje. Można też spróbować na tym etapie zmniejszać, czyli na przykład właśnie nie wbijać się w każdy taki łańcuszek, tylko sobie zawężać bardziej. To też może dać taki efekt większego zawężenia. Tak jak mówię, moje bolerko jest na tyle tutaj krótkie, że wystarczy tylko wbijanie się tutaj w te poszczególne oczka łańcuszka. Mam nadzieję, że to widać, co ja tutaj przerabiam. Dzięki też temu łańcuszkowi to łączenie jest takie ładniejsze, wyrównane i ładnie się wszystko układa. Dlatego zaczynam po prostu od łańcuszka. Tak jak widzicie, tutaj jest w miarę właśnie ładnie równo, a Wy możecie również swoją metodą to zrobić. Ja korzystam z tej i ta się sprawdza. Słuchajcie, takich oczek musicie zrobić dokładnie tyle samo w dwóch rękawkach. Wiadomo, mamy tą samą szerokość panela, długość, więc jeżeli będziemy się wbijać w te same miejsca, to uzyskamy tyle samo tych oczek. U mnie to wyszło 34 takie oczka, 36 i tyle trzeba mniej więcej właśnie mieć tyle samo z drugiej strony. Przy tym wzorze, który będziemy wykonywać ściągacz, jest wymagana parzysta liczba oczek, czyli starajmy się tak zrobić, żeby była liczba parzysta. Nawet jeżeli wyjdzie nam nieparzysta, zawsze jeszcze możemy jedno oczko zrobić podwójnie, ale to już przy ściągaczu to Wam pokażę ewentualnie, jeżeli Wam wyjdzie taka liczba nieparzysta. Słuchajcie, ja sobie przerabiam tutaj do końca. W taki sam sposób cały czas wbijając sobie łańcuszek, tak jak widzicie, już mi się tutaj ładnie zawęża. I przejdę sobie do końca i pokażę Wam co dalej. Ja już przerobiłam sobie dookoła mój łańcuszek. Teraz będziemy sobie łączyć właśnie te dwa boczki. Czyli tak, układamy sobie, tak jak mówiłam, szliśmy od tej strony dookoła, jesteśmy tutaj. Czyli układamy sobie tak w miarę blisko tutaj koło siebie te dwie krawędzie i w ostatnim oczku po prostu połączymy z tym pierwszym, które tutaj robiliśmy, początkowym oczkiem. W ten sposób, że połączymy sobie oczkiem ścisłym. Jeszcze raz, bo mi się tutaj zabrała jakaś inna niteczka. I staramy się tutaj właśnie w miarę docisnąć, żeby było tutaj, nie było takiego dużego luzu. W tym momencie mamy już połączone te pierwsze właśnie ze sobą dwie krawędzie i dookoła będziemy sobie już robić półsłupki nawijane. Czyli tak, od razu w tym samym miejscu robię sobie oczko łańcuszka, robię sobie narzut
I jeszcze raz wbijam się w to samo miejsce i robię sobie półsłupek nawijany. I teraz sobie go zaznaczę, żebym wiedziała, gdzie tutaj jest. I dookoła przerabiamy sobie te półsłupki nawijane. Oczywiście liczymy sobie te półsłupeczki, żeby właśnie była taka sama liczba, co w pierwszym rękawku. Jeżeli się okaże, że faktycznie no, macie trudność z przerobieniem takiej samej liczby oczek, bo czasami się tak zdarza, że choć chcemy, to nam się czasem gdzieś gubi, to też nic strasznego, ponieważ nawet jeżeli macie za mało, zawsze na końcu można dodać jeszcze jeden w jednym oczku, zrobić sobie zwiększenie. Jeżeli macie z kolei za dużo, można sobie po prostu przerobić 2 razy, właśnie w taki sposób, że robić sobie narzut, przerobić raz, wbić się w drugi i sobie po prostu przerobić te 2 oczka razem. Tak naprawdę tego nie będzie widać. Ważne jest, żeby po prostu było taka sama liczba oczek, bo wiadomo, no szerokość jednak jak będziemy mieć inną, to już nam będzie niewygodnie. Więc przerabiamy sobie licząc te półsłupki, a jeżeli nam się już tutaj coś nie zgadza, to sobie po prostu dołożymy 1 czy 2 półsłupki w którymś po prostu oczku. A ja będę robiła 36 półsłupków, przerobię sobie dookoła i już Wam pokazuję, co dalej. I mam przerobione już dookoła moje 36 półsłupków, wypinam sobie ten marker i będę sobie tutaj łączyła w tym pierwszym miejscu półsłupku, który tutaj powstał, wbijam się w oczko, przekładam i łączę sobie z moim wzorkiem. Słuchajcie, od tej pory zmieniam sobie szydełko, wezmę sobie na większe, na 4,5, żeby ten ściągacz nie był taki ściaśnięty. Można też robić piąteczką, jeżeli chcecie, żeby był jeszcze szerszy. U mnie 4,5 mm się po prostu sprawdziło. Będziemy sobie robić teraz taki wzorek, który bardzo często robi się na zwykłych słupkach nawijanych. Ja natomiast zrobię go na półsłupkach, czyli tak, będę sobie robiła tak, oczko do góry. I tutaj w tym oczku już nie robię nic, żeby zbyt szeroko tutaj mi nie było, a więc nie przerabiam nic. Następnie robię narzut i wbijam się tutaj w to pierwsze oczko w taki sposób, żebym miała go tak na szydełku, czyli muszę się wbić tutaj z przodu i przeciągnąć szydełko. Zahaczam jak gdyby cały ten słupek, przekładam sobie włóczkę przez ten słupek, następnie przekładam sobie przez 3. I to jest mój pierwszy taki półsłupek robiony z przodu. Tutaj mam oczko, tylko łańcuszka i to u mnie będzie traktowane jako takie oczko przerobione z tyłu. Tak to mniej więcej się spisuje w ten sposób i tak sobie po prostu zostawiłam. Czyli zawsze będę robiła tylko tutaj oczko, ale to Wam jeszcze pokażę. Następnie przerabiam sobie ten półsłupek wbijając się z tyłu, czyli robię narzut, wbijam się tutaj, czyli wcześniej wbijałam się z tej strony, teraz muszę się wbijać tutaj, trzymam sobie tutaj cały czas ten narzut, wbijam się w ten sposób i teraz od tyłu mam zahaczone to szydełko, że widzę całe szydełko, a tu widzę w ten sposób i przekładam sobie włóczkę i znowu robię półsłupek nawijany. I cały czas tak samo, czyli robię sobie narzut, wbijam się tutaj z przodu i przerabiam. Czyli raz wbijam się z przodu, raz wbijam się z tyłu. Tak jak mówię, ten wzór często się wykorzystuje w zwykłych słupkach nawijanych, pojedynczych. Natomiast ja sobie tutaj przerobię właśnie go w półsłupkach. Wtedy on jest taki bardziej gęstszy, nie jest taki luźniejszy. I cały czas tak samo, czyli raz z przodu, raz z tyłu. I między innymi dlatego właśnie potrzebujemy parzystą liczbę oczek, żeby właśnie wzór szedł równo. Czyli jeżeli ja tutaj dojdę do końca, to zaraz Wam pokażę, o co chodzi. Cały czas sobie przerabiam luźno, raz z przodu, raz z tyłu, wbijając się i przerobię sobie dookoła i już Wam pokazuję, jak to połączyć. Ja już jestem prawie blisko tutaj właśnie tej krawędzi i teraz tak, zatrzymałam się tutaj, żeby Wam właśnie pokazać, co ja tutaj mam. Na początek może być ciężko to rozróżnić, ale jak będziemy sobie znaczyć markerami, to naprawdę nie będzie problemu. Słuchajcie, tak, tu mam oczko robione z tyłu, zostało mi tutaj jeszcze jeden półsłupek, żeby przerobić go z przodu. I właśnie go przerobię z przodu, tutaj, w ten sposób. I tutaj został mi jeszcze jeden półsłupek, który był przerabiany na początku. Czyli tak jak robiliśmy półsłupki dookoła, to jest półsłupek dookoła. I tego półsłupka już nie przerabiam, bo to jest półsłupek tak naprawdę, który tutaj, nad którym było robione oczko łańcuszka i ten półsłupek będę traktowała właśnie jako przerabiane z tyłu. Czyli żeby wzór był właśnie kontynuacją, musi być liczba parzysta, bo mamy z przodu, z tyłu, z przodu, z tyłu.
czyli po prostu to dla nas jest jak gdyby tył, a ostatnim półsłupkiem, który przerabiamy, jest przerabiany właśnie od przodu. I teraz tak, ja sobie już będę go, zawsze będziemy to łączyć i tak jak widzicie, ja wiem, że mam tutaj moje oczko pierwsze łańcuszka, natomiast to oczko, to jest oczko, które powstało przy robieniu tutaj tego półsłupka z przodu. Zawsze każde oczko tak naprawdę swoje oczko ma tutaj jak gdyby za wzorem, czyli ja nie będę się wbijała tutaj w to pierwsze oczko, tylko właśnie to jak gdyby z tego już wzorku, czyli jak gdyby w drugie oczko się wbijamy w ten sposób. Czyli to oczko łańcuszka tworzy mi tak naprawdę ten półsłupek robiony z tyłu. Tutaj ten wzorek jest na tyle jeszcze taki puchaty, że tak naprawdę mówię, tego nie widać, że to jest tylko oczko łańcuszka, a wzór ładnie się tutaj układa i nie ma tutaj żadnych poszerzeń. Jeżeli nie umiecie sobie rozpoznać, które to jest oczko łańcuszka, które to jest słupek, to zawsze można sobie znaczyć. Czyli tak, zaczynam sobie od tego momentu i mogę sobie zaznaczyć tutaj, że to jest moje oczko łańcuszka. Tylko. Natomiast jak przerobię sobie dookoła, to właśnie Wam pokażę, w co ja się będę wbijała. I cały czas robimy tak samo, czyli robimy narzut, pomijamy sobie to i zaczynamy sobie od tego półsłupka robionego z przodu. I następny robiony sobie tutaj z tyłu. I cały czas tak samo. Tutaj nie ma nic trudnego, trzeba tylko pamiętać, żeby trzymać się właśnie tego wzorku. Czyli tak, przerabiamy sobie dookoła. I ja dojdę tutaj i pokażę Wam to łączenie. I przerobiłam sobie już tutaj dookoła, żeby Wam pokazać, jak właśnie łączę. I tak, dzięki temu, że ja zaznaczyłam sobie te moje pierwsze oczko, tak jak widzicie, tu było pierwsze oczko łańcuszka i nie wbijam się w to pierwsze oczko, tylko właśnie w to kolejne, w drugie oczko, które tutaj widzicie, czyli te sobie już mogę usunąć, już mi jest niepotrzebny marker, pomijam sobie właśnie to oczko i łączę sobie tutaj z tym pierwszym takim tak naprawdę oczkiem już od półsłupka, w ten sposób. I dzięki temu, tak jak już zauważycie, naprawdę bardzo jest niewielka różnica, jeśli chodzi tutaj o te półsłupki nawijane z tyłu, czy tutaj właśnie zwykłe oczko, a w taki sposób też będzie ładnie się tutaj układał ten rękawek. Czyli jeszcze raz, robimy oczko do góry, możemy je zaznaczyć, bądź nie, jeżeli już wiecie, jak to wygląda i się nie pogubicie. Ważne jest też właśnie, żeby się nie pomylić i nie przejść dookoła, bo raz mi się tak zdarzyło, że oczywiście się zagadałam, i robiłam sobie je dookoła, bo można się pomylić i przerabiać dookoła, ale później nam wyjdzie różnica, czyli jednak ja tutaj to łączę, więc nawet dla spokoju, żebyśmy nie przeszli dookoła, można sobie to po prostu zaznaczyć. Słuchajcie, ja tak będę robiła sobie dookoła cały czas te rzędy. Oczywiście musicie je liczyć, żeby wyszły dokładnie tyle samo w jednym rękawku, co w drugim, bądź też po prostu mierzyć. Da się też policzyć, bo tak jak widzicie, są tutaj te przerwy. Nawet jeżeli się pogubicie i nie zapiszecie sobie w pierwszym rękawku, można sobie po prostu liczyć tutaj te przerwy w tych tylnych tutaj półsłupeczkach. Czyli tak, ja przerabiam do końca rękawek i zabieramy się już za wykończenie sobie tutaj dalszej części naszego bolerka. Ja już przerobiłam sobie moje dwa rękawki. W sumie u mnie wyszło takich 18 rzędów dookoła i oczywiście na końcu, kiedy już uznajemy, że to jest odpowiednia długość naszego ściągacza, to robimy sobie oczywiście oczko tutaj łączeniowe i tutaj sobie odcinamy włóczkę, zaciągamy. Włóczkę oczywiście trzeba tam pochować, pozabezpieczać do środeczka. Ok, mamy dwa rękawki gotowe. Na razie to tak fajnie, śmiesznie wygląda, ale w tym momencie już zabierzemy się tutaj za wykończenie sobie tej części. Już Wam pokazuję, jak to będziemy robić. Tak już wygląda właśnie ta część naszego bolerka. Tak śmiesznie, jakby to był jeden wielki rękaw. Słuchajcie, będziemy robić bardzo podobnie tutaj ściągacz co do rękawków, z tym, że będziemy robić go tutaj właśnie dookoła cały czas. I tutaj jest sprawa ułatwiona, ponieważ mamy tutaj łańcuszek. Tu jest ta ładna część, w której po prostu możemy wyeksponować ten łańcuszek i go użyć do przerabiania sobie właśnie wzorku. Czyli tak, ja będę sobie zaczynała gdzieś tutaj w środeczku na górze, mniej więcej. I tak tego łączenia tutaj tak zbytnio nie widać, tak jak widzicie już na rękawkach, ono się tak naprawdę nie wyróżnia, ale żebym mniej więcej wiedziała, gdzie ja sobie zaczynam, to po prostu zacznę mniej więcej sobie tutaj w środeczku i również zgodnie z wskazówkami zegara będę sobie robiła dookoła. Czyli zaczynamy w tym miejscu, czyli tak, wyznaczymy sobie mniej więcej środeczek, możecie oczywiście policzyć sobie oczka lub mniej więcej sobie wbić szydełko, gdzie jest środek. I teraz tak, u mnie wzór u góry biegnie w ten sposób, że właśnie mam tutaj cały taki łańcuszek i tu łańcuszek. Tak naprawdę oczka mam tutaj, ale gdybym zaczepiła o te dwa oczka, to zostałoby mi tutaj taka końcóweczka. Więc tutaj w tym panelu tu górnym będę wbijała się
w ten sposób, w te dwa oczka, żeby właśnie wyeksponować tylko to i żeby już mi nic nie zostawało. A zobaczę, jak będzie w dolnym. Na razie skupimy się tutaj na tym górnym, czyli tak, przygotowujemy sobie naszą włóczkę, robimy sobie pętelkę podstawową w ten sposób i oczywiście będziemy ją tutaj przekładać, doczepiamy i robimy sobie pierwsze oczko i już w tym samym od razu zrobimy sobie pierwszy półsłupek. Ja tutaj również używałam szydełka numer 4, a później prawdopodobnie znowu przemienię sobie na 4,5. Czyli tak, zaciskamy sobie tutaj pierwszy nasz półsłupek, żebyśmy dokładnie wiedzieli, gdzie on jest. I oczywiście przerabiamy sobie cały czas teraz półsłupeczkami, wbijając się w te oczka, które już tutaj są. Czyli tutaj jest sprawa ułatwiona. Staramy się brać właśnie dwa oczka. I tak, ja sobie przerobię tutaj te oczka do momentu, aż dojdę tutaj, żeby Wam pokazać, jak tutaj sobie przejdziemy. I jestem już tutaj w tym miejscu, gdzie mam właśnie łączenia sobie dwóch paneli i gdzie jest rękawek. I tutaj tak naprawdę będę starała się po prostu mniej więcej wbijać tu, gdzie widzę oczko. Tu mam jeszcze właśnie ostatnie oczko, czyli po prostu robię sobie półsłupek nawijany, tu również. I tu mniej więcej właśnie, gdzie było w środku łączenie, również sobie przejdę i zrobię półsłupek nawijany, żeby sobie po prostu ładnie tutaj połączyć. Czyli tak naprawdę będzie jeden dodatkowy półsłupek i tutaj widzę, już mam kolejne oczko właśnie z tego panelu, czyli po prostu wbijam się w całe tutaj to oczko, w ten sposób. Czyli tak naprawdę chodzi o to, żeby przejść płynnie dookoła i ewentualnie, tak jak właśnie tutaj macie, przerobić sobie dodatkowe w środku półsłupek. I dalej bez zmian robimy sobie dookoła cały czas. Tutaj widzę, że mam ładne oczko, więc tak samo wbijam się w całe oczko. Oczywiście tutaj też fajnie by było, gdybyśmy już liczyli te oczka i wiedzieli, czy mamy liczbę parzystą, czy nie. Ale ja oczywiście zawsze się gubię w tych oczkach, jak zaczynam liczyć, więc po prostu po przerobieniu tego rzędu i następnego, jeżeli mi wejdzie liczba oczek nieparzysta, to po prostu jedno oczko przerobię sobie podwójnie. No bo tak jak mówię, ja się zazwyczaj gubię w liczeniu, a później już nie chce mi się drugi raz tego liczyć, więc po prostu znalazłam sobie na to taką technikę. Czyli tak, ja przerabiam sobie dookoła, oczywiście tak samo przy drugim rękawku i spotykamy się w miejscu, gdzie tutaj miałam marker, łączenie właśnie półsłupków. Jestem już tutaj na górze, przerobiłam sobie dookoła, a w tym momencie będziemy robić dokładnie tak samo, jak robiliśmy przy rękawkach, czyli tak, ja już sobie wypinam mój marker i połączę sobie tutaj z tym pierwszym półsłupkiem, które sobie zrobiliśmy, czyli tutaj ja mam to oczko tutaj po pierwsze mojego od półsłupka i ja sobie łączę. I od tej pory już robimy tak samo, czyli tak, ja sobie zmieniam szydełeczko na 4,5, robię oczko łańcuszka, i w pierwszym półsłupku, które tutaj widzicie, przerobimy sobie z przodu, czyli w ten sposób. I następny przerabiamy sobie od tyłu. I kolejny z przodu. I tak cały czas. Tak naprawdę do momentu ten ściągacz robimy, jaki Wam po prostu będzie odpowiadał. Ja jeszcze przerobię, jeszcze nie wiem, jakiego tutaj zostawię. Jeśli natomiast chodzi o tą właśnie liczbę oczek parzystych czy nieparzystych, ja przerobię jeszcze z Wami ten rządek, dojdę tutaj i powiem Wam, co zrobić, jeśli właśnie okazuje się, że no, nie liczyliście tak jak ja tych oczek i trzeba się jakoś tutaj poratować. Więc przerabiam dookoła i zaraz Wam pokazuję. Ja już jestem sobie tutaj na końcu i w zasadzie można powiedzieć, że moja liczba oczek jest tutaj nieparzysta. A więc po prostu zrobię sobie tak, że dwa tutaj te oczka przerobię sobie po prostu razem. Czyli tak, zrobię sobie narzut. Ostatnie kończące to jest właśnie oczko do przodu. I przeciągnę sobie przez wszystkie te 3 pętelki. Tego później nie będzie widać, lepiej sobie ściaśnić niż rozszerzyć. I oczywiście robimy sobie dalej tak samo, czyli łączymy sobie tutaj z drugim oczkiem od naszego tutaj ściegu i cały czas będziemy robić tak samo, czyli oczko ścisłe i na przodzie. Robimy przez przód, później przez tutaj tył, cały czas półsłupki nawijane.
Oczywiście możecie sobie tak samo znaczyć tutaj cały czas. Ja już mniej więcej wiem, gdzie to jest, ale dla Waszego właśnie tutaj bezpieczeństwa lepiej sobie zaznaczyć. Słuchajcie, no to i tak, ja przerabiam sobie dalej. Pokażę Wam mniej więcej, jak to u mnie wyszło, ile takich rzędów zrobiłam. No i w zasadzie polarko będzie gotowe. Ale przerobię jeszcze kilka, żeby pokazać. Ja już przerobiłam sobie dookoła, dokładnie tutaj mi wyszło 8 rzędów i słuchajcie, ja również już w tym momencie po zrobieniu tego ściągacza wybrałam sobie to wolarko, żebym wiedziała, jak się właśnie układa ściągacz i co ewentualnie potrzebuję zmienić. Jeżeli robicie z tej samej włóczki i tak jak u mnie wyszło, że jednak ten ściągacz troszeczkę jest taki dla mnie no tak się troszeczkę rozszedł, więc ja postanowiłam, że na końcu po prostu przerobię jeszcze sobie oczkami ścisłymi. Jeżeli macie ten sam problem, to właśnie Wam pokażę, jak to zrobić. Na tym właśnie to polega, że możemy sobie jeszcze dopracować sweterek nawet po wypraniu i po zmianach, które tutaj chcemy wprowadzać. Będzie już na pewno lepiej leżał. Słuchajcie, czyli ja po prostu dookoła, po przerobieniu już sobie tego ściągacza, żeby tak ładnie zaokrąglić jeszcze ten ściągacz i żeby się tak już nie rozchodził, po prostu przerobię sobie oczkami ścisłymi. Czyli tak, zaczepiam sobie tak samo włóczko jak zawsze. Ja tutaj mam jeszcze koniuszek właśnie z poprzedniej, bo sobie zostawiłam. Czyli robię sobie po prostu oczko i przekładam. Następnie będę się wbijała tutaj w każde tutaj oczko, te, które tutaj widzicie, i przerabiała sobie oczkami ścisłymi. Wzięłam sobie mniejsze szydełko, 3,5 mm, żeby jeszcze właśnie troszeczkę zawęzić. I przekładam w każde tutaj oczko. Już nie przekładam pomiędzy słupkami, tylko wyszukuję tych oczek właśnie ze słupków. W ten sposób. I tak sobie przerobię dookoła. Cały czas w jedno oczko. Bez tutaj zmian. I w ten sposób naprawdę już jako ostatecznie uzyskamy ładniejszą krawędź. I ona się też właśnie tak ładnie ułoży. Jeżeli Wy robiliście z czegoś innego i nie potrzebujecie takiego zakończenia, to oczywiście nie musicie tego robić. Ja jak zwykle lubię sobie zmieniać i w trakcie właśnie ulepszać, jeżeli wydaje mi się coś po prostu, że coś źle odstaje, czy źle na mnie leży. Czyli tak, słuchajcie, ja sobie przerabiam dookoła, sprawdzam, czy dobrze leży, bo w razie czego możemy jeszcze raz przerobić sobie taki rządek. Na razie przerabiam dookoła. Ja już przerobiłam sobie dookoła. Oczywiście ostatnie oczko to jest właśnie oczko łączeniowe, czyli staramy się tutaj przebić szydełkiem w to pierwsze oczko, które zaczynaliście. Możemy sobie wziąć mniejsze szydełko. Przebijamy się, przeciągamy i sobie już w tym momencie zaciągamy ostatnie oczko. I oczywiście przeplatamy sobie tutaj włóczkę, tak żeby ją tutaj pochować. Mi wystarczył oczywiście jeden rządek. Jeżeli Wy potrzebujecie więcej, można takich rządków oczków ścisłych zrobić sobie więcej. Wtedy ona się tak bardziej zacznie właśnie zaokrąglać, ale mi tutaj już wystarczył jeden, już jest ładnie ułożone. W zasadzie muszę tylko pochować tutaj te włóczki, wystające nitki do środeczka, wszystkie ze sobą powiązać. I wolareczko gotowe. Można powiedzieć, że ono jest w zasadzie dwustronne, ponieważ jest tak samo robione przód i tutaj tył tak samo. Wszystko jest, więc w zasadzie wszystko jedno, na której stronie, czy dół, czy górę. No jak Wam się podoba moje sylwestrowo-karnawałowe wolerko, mam nadzieję, że sobie takie zrobicie. Robi się naprawdę bardzo szybciutko. Ja oczywiście bardzo Wam dziękuję za to, że jesteście, przybywacie i mnie wspieracie, za Wasze komentarze, za lajki, za wszystko. No i oczywiście do zobaczenia przy następnym filmiku. Pa, pa!